Cześć, Bartek McQueen Urban, zapraszam do testu Forda Mustanga Bullitt. Jak już zauważyliście w moim wybornym żarcie na początku, to nie jest zwykły Mustang, tylko Mustang, który nawiązuje do kultowego filmu Bullitt, w którym grał sam Steve McQueen. Sam film jest raczej nudny jak na dzisiejsze standardy, ale posiada jedną scenę, która na zawsze została zapamiętana w historii kinematografii. Mowa tu oczywiście o pościgu detektywa Franka Bullitta, który to właśnie zielonym Mustangiem Fastback gonił Dodge'a Challengera. Scena pościgu trwała niemal 10 minut i warto ją zobaczyć właśnie dla tych dwóch samochodów. W zeszłym roku minęło równe 50 lat od debiutu Mustanga na dużym ekranie. Stąd też Ford postanowił uczcić to, wypuszczając limitowaną odmianę Mustanga o nazwie właśnie Bullitt. Odmianę tą bez trudu można odróżnić od zwykłego Mustanga. Po pierwsze, auto nie ma emblematów Forda ani oznaczenia silniku. Z przodu, podobnie jak oryginał z 1968 roku, Mustang ma czysty grill bez żadnego znaczka. W ten sposób przód jeszcze bardziej na siebie zwraca uwagę i jest jeszcze bardziej agresywny. Z tyłu natomiast na klapie jest napis Bullitt z celownikiem. Podoba mi się. Tak samo jak i 19-calowe felgi, nawiązujące do tych klasycznych sprzed 50 lat. To również cecha szczególna Bullitta. Jest też kolor zielony, nawiązujący do pierwowzoru. Chociaż co ciekawe, Bullitta można zamówić jeszcze w czerni. W sumie to nie wiem dlaczego, ale producent dał taką możliwość. Bullitt to seria limitowana, dlatego w środku nie mogło zabraknąć tabliczki znamionowej informującej o numerze naszego Bullitta. Ten testowany to numer 168. Drugi element charakterystyczny to biała kulka na lewarku zmiany biegów. Frank Bullitt miał taką samą w swoim fastbacku. Bardzo fajny akcent. Również w środku nie mamy żadnych emblematów Forda, a jedynie napis Bullitt, który znalazł się zarówno na kierownicy, jak i na progu. Deska rozdzielcza, a dokładnie jej układ, jest dokładnie taki sam jak w pozostałych odmianach Mustanga i czuć w niej ducha Ameryki. Czyli jest nieco słaba ergonomia i słabe plastiki. Ale szczerze, to w tym aucie w ogóle mi to nie przeszkadzało. Nawet te elementy z Focusa czy Fiesty, no poważnie, nie zauważałem tego. Tak samo jak audio, które zupełnie nie wiem po co, jest tak dobre, bo tutaj gra zestaw B&O Play o mocy aż 1000 W. Ale mówię, nie wiem po co ono tutaj jest, bo tutaj gra silnik wraz z fenomenalnym układem wydechowym. No posłuchajcie tego. Poezja, prawda? I te międzygazy przy każdym redukowaniu i hamowaniu, no coś fantastycznego. Poważnie, to jedno z najlepiej brzmiących seryjnych aut. Cudo. 4 rury grają tak cudownie, że miałem ciarki podczas każdego odpalania i mocniejszego przegazowania samochodu. Gdyby tego było mało, zauważyłem, że położenie tylnej kanapy potęguje odgłosy w środku, więc przez cały test jeździłem z położoną tylną kanapą. Przynajmniej do czegoś się przydała, bo miejsca jest tam ultra mało i pewnie zmieściłyby się tam dzieci. Ale dzieciom to ja kazałem jeździć autobusem, a sam delektowałem się dźwiękiem V8. W ogóle z przodu w Mustangu mamy do wyboru 2 rodzaje foteli. Możemy mieć standardowe stołki jak w testowanym, albo takie rasowe kubły Recaro. Jeździłem w obu i ja bym jednak brał te standardowe. Te Recaro są cudne, wyglądają obłędnie, mają świetne trzymanie boczne, ale jednak w trasie potrafią nieco wymęczyć. Z przodu jest też sporo miejsca. Jednak to, co mi przeszkadzało, to za wysoko zamontowany fotel. Moim zdaniem powinien mieć możliwość opuszczenia go niżej. Znacznie niżej. W ogóle w środku Bullitt, jak i pozostałe Mustangi, ma cyfrowe zegary z kilkoma widokami, które są zależne od wyboru trybu jazdy. To jeden z tych elementów, gdzie dużo ludzi twierdziło, że nie pasuje do wizji Mustanga, który tak mocno czerpie z poprzedniej generacji. Moim zdaniem jednak to świetne rozwiązanie i łączenie współczesności z przeszłością da się zrobić w ładny sposób. I tutaj to się sprawdziło. Bardzo podobają mi się też te wszystkie sportowe wskaźniki, które możemy włączyć na naszych zegarach. Jeśli ktoś zamierza poszaleć na torze, czy też pościgać się na 1/4 mili, to są to niezbędne wskazania. W ogóle jak chcemy się ścigać właśnie na przysłowiową ćwiartkę, to producent oferuje nam specjalny tryb, gdzie możemy na przykład ustawić sobie z jakich obrotów mamy startować. Jest to zakres od 3000 do 5000 obrotów. Dodatkowo mamy również tryb pozwalający na dogrzanie opon, czyli mówiąc wprost, na palenie gumy. Niestety opony w testowanym egzemplarzu nie były już w dobrym stanie, więc nie testowałem tego. Mustang ma też kilka małych przygródek, czy też schowków, ale akurat w przypadku takiego auta mało kto podczas zakupu o tym myśli. Tutaj myślimy sercem, a serce mówi jasno, nie bądź łosiem, kup V8. I dokładnie taki silnik, czyli 5.0 V8 jest pod maską Bullitta. 2.3 EcoBoosta nie możemy wybrać dla Mustanga i dobrze. Dobrze, bowiem w pościgu Frank nie miałby szans raz 5.0 i owszem.
Chociaż tutaj taka mała ciekawostka. Tak naprawdę Mustang, ten sprzed 50 lat, był sporo wolniejszy od Challengera. Ale wiadomo, to nie auto, tylko umiejętności kierowcy się liczą. Przynajmniej ja tak sobie zawsze to tłumaczę. Wróćmy do silnika. Jest to ten sam silnik co w Mustangu GT, czyli 5.0 V8, z tą różnicą, że teraz mamy o 10 koni więcej, czyli łącznie 460. Te 10 koni to efekt tego stożkowego filtra powietrza, którego w zwykłym GT nie uświadczycie. Dodatkowo silnik ma też nieco inną, minimalnie lepszą kulturę pracy. Tak jak mówiłem, Mustang Bullitt występuje tylko z manualem, więc sprint do 100 zależy od naszych umiejętności i dobrego stanu opon. Ja nie posiadałem ani jednego, ani drugiego, stąd też ledwo złamałem 6 sekund. W teorii dobry kierowca na rozgrzanej gumie powinien złamać 5 sekund, ale i tak poniżej 6 sekund to szybko jak na manuala, a później jest bardzo szybko, bo przyspieszenie od 100 do 200 trwa 11 sekund. W ogóle zobaczcie, jak długie są biegi i jak wysoko kręci się to V8. Pierwszy bieg kończy się na 89 km/h, drugi bieg na 135, a trzeci na 198 km/h. Masakra! Silnik kręci się aż do 7400 obrotów. Mistrzostwo. Naprawdę, ten silnik to mistrzostwo. Oczywiście, pali też sporo, ale chyba nikogo to nie powinno dziwić. Ja miałem cały czas średnią 20, ale miałem też dzień, jak zrobiłem 15. Był to dzień, jak musiałem go już oddać i skończył mi się debet na karcie, ale jak widać, da się zejść poniżej 20. Da się też łatwo pójść kontrolowanym slajdem, ale tutaj ostrzegam, potrzeba umiejętności. Przypominam, że Mustang Bullitt to 460-konne auto z napędem tylko na tył oraz tylko z manualem. Tutaj trzeba zgrać sporo rzeczy, żeby to zrobić, ale frajda jest nieziemska. Auto bardzo łatwo macha dupą, a dzięki wolnosącemu silnikowi możemy to łatwo temperować prawą nogą. Piękna sprawa. Pięknie chodzi też manual, który ma krótki skok lewarka, a biegi wchodzą z takim miłym oporem. Idealnie. Niezłe jest też prowadzenie. W sumie to jak na Mustanga, to jest genialne. W ogóle uważam, że poliftowy Mustang prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. Wciąż oczywiście nie jest to poziom M4 czy RCF-a, ale jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Można tym autem i pojechać szybko na zakrętach, jak i też pojechać w daleką podróż, bowiem zawias nieźle wybiera nierówności. Dodatkowo, ten pięknie ryczący wydech w trasie można przymknąć i jest naprawdę akceptowalnie. W ogóle Bullitt, tak samo jak i zwykły Mustang z V8, ma opcję programowania, kiedy cichy wydech będzie aktywny podczas startu. Chodzi tutaj o niebudzenie sąsiadów z rana, czy też wieczorem. Nie powiem, pomysłowe, aczkolwiek nigdy tego nie użyłem. O wydechu mówiłem już chyba 100 razy, a ani słowa nie powiedziałem jeszcze o bagażniku. Kufer jest całkiem spory, bo ma 408 litrów, jednak otwór jest dość mały i wąski, a próg załadunkowy wysoki. Pod podłogą znajdziemy miejsce na koło zapasowe lub zestaw naprawczy. A po prawej stronie jest subwoofer od opcjonalnego audio. Poza tym nie podoba mi się, że nie mamy rączki, żeby zamknąć bagażnik, tylko musimy łapać z góry za klapę. Przed ceną posłuchajmy jeszcze raz wydechu. Poezja, prawda? Poezja, która kosztuje 229 910 zł, bowiem na tyle wyceniono Bullitta. Jest to kwota o nieco ponad 21 000 zł wyższa od Mustanga GT, czyli również tego z V8. Różnica to oczywiście dodatki stylistyczne i 10 koni więcej. Czy warto? Moim zdaniem tak. Ale bez różnicy, czy wybierzecie Bullitta, czy GT, to będziecie zadowoleni. To jest samochód legenda, który dodatkowo naprawdę kosztuje mało w porównaniu do tego, jak mocne i kultowe auto się kupuje. Owszem, Mustang jest momentami słabo wykonany, ale przy tej cenie jest to do wybaczenia. Na polskim rynku nie ma tańszego V8, tak samo jak i nie ma tańszego konia mechanicznego. Dostajemy bardzo szybkie auto, które wygląda pięknie i do tego tak brzmi, że mamy gęsią skórkę. Na domiar złego Bullitt to auto, które nawiązuje do legendy. I to też jest ciekawe, bowiem o Mustangu też można powiedzieć, że jest legendą. W takim razie Bullitt to legenda, która nawiązuje do legendy. I to mi się podoba.